SCS Software od aktualizacji 1.32 rozpoczęło nowy projekt w ETS-ie, czyli przebudowywanie starych terenów podstawowych gry. Na pierwszy cel zaczęli od terenów północnych Niemiec. W update'cie 1.35 poprawiono kolejne tereny, tym razem środkowe. Prawdopodobnie w kolejnych aktualizacjach zostanie poprawiona reszta terenów niemieckich. Jednak co będzie po nich? Który kierunek SCS obierze po poprawieniu całych terenów Niemiec? O tym powiem w tym filmie. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a w dzisiejszym filmie poruszę temat następnych terenów, które SCS postanowi przebudować po przebudowie całych terenów Niemiec, czyli co będzie dalej przebudowane po przebudowie już w całych Niemczech. Na początku przyda nam się cała mapa ETS-a wraz z DLC. Skoro już mamy, teraz trzeba wybrać odpowiedni termin. Przebudowa i rozbudowa. No to na początku i jako główny temat zajmę się przebudową. Rozbudowę zostawię na koniec jako taki bonusik, taki tematowy, ale też się trochę nim zajmę, ale to dopiero później, na samym końcu. A więc tak, z mapy można odhaczyć Niemcy i najnowsze tereny z DLC mapowych, począwszy od Skandynawii. Teraz zostają nam takie tereny: Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Austria, Szwajcaria i Czechy. Do tego dochodzą tereny z DLC Going East. Ale tak, Czechy i Going East odstawię na bok, przejdę do nich później. Na początku zacznę od Wielkiej Brytanii, która jest największym faworytem po Niemczech. Dlaczego? Ponieważ Wielka Brytania jest w podobnej sytuacji co Niemcy przed ich przebudową. Tereny Królestwa Brytyjskiego zostały zaczerpnięte z gry UK Truck Simulator, a z Niemcami też tak było, które pierwotne tereny mogliśmy zobaczyć w popularnym GTS-ie, czyli German Truck Simulator. Oba te gry miały takie swoje pierwsze ETS-y, można powiedzieć, z których potem wzięto te podstawowe tereny i zaimplementowano je w ETS-ie o numerze 2. A więc tu mamy pierwszy powód, dlaczego to Wielka Brytania miałaby mieć te przebudowane tereny jako druga po Niemczech. Dodatkowo chciałem zaznaczyć, że jeszcze GTS pojawił się parę dni przed UK TS-em, chociaż te gry wyszły dosyć blisko siebie w odstępie czasowym. No dobra, a więc to pierwszy powód, czemu to Wielka Brytania miałaby być kolejnym krajem do przebudowy i właśnie ten powód to jest właśnie ta podobna sytuacja do Niemiec. Drugi powód to wielkość kraju. Wielka Brytania jest największym krajem w podstawce mapy po Niemczech, co sugeruje, że możliwe, iż SCS zaczyna najpierw od największych, a kończy na najmniejszych krajach. Trzeci powód to community. Gracze z Wielkiej Brytanii stanowią jedną z najliczniejszych grup w ETS-ie, co może wpłynąć na decyzję SCS. Dodatkowo na forum SCS widziałem ankietę stworzoną przez zwykłego użytkownika o następnym kraju do przebudowy i najwięcej głosów miało właśnie Królestwo Brytyjskie. Jak widać, Wielka Brytania jest mocnym kandydatem na następny kraj, jednak to jeszcze nie oznacza, że będzie na 100% następna do przebudowy. Kolejny kandydat, a właściwie kandydaci w jednej grupie to kraje Beneluxu, czyli Belgia, Holandia i Luksemburg. Dlaczego wsadziłem je do jednego wora? Ze względu na ich rozmiar i porównanie do Niemiec. Te kraje można by przebudować w jednym lub w dwóch aktualizacjach. Ale dobra, co stoi po stronie tych krajów, że to one będą pierwsze? Na pewno to, że graniczą z Niemcami, więc SCS mogłoby zacząć przebudowywać tereny blisko już przebudowanych terenów, co jest pewnym argumentem do rozważenia. Drugi argument to czas. Te kraje można by w bardzo szybkim tempie przebudować, na pewno w szybszym niż Wielką Brytanię. Trzecim argumentem może być to, że sporo osób jeździ tymi terenami, co też może być ważne, jeśli chodzi o decyzje. Więc kraje Beneluxu też mają swoje mocne strony, jeśli chodzi o pierwszeństwo w przebudowie. Jednak czy one wystarczą? Czas pokaże. Ostatnim kandydatem, który jak na razie nam został oprócz tych z marginesu, jest para krajów: Austria i Szwajcaria. Dlaczego te kraje też połączyłem? A jakoś tak mi pasowało. Wiecie, jeśli SCS zaczęłoby przebudowywać jeden z tych krajów, to prawdopodobnie następny byłby ten drugi kraj, czyli jeśli SCS zaczęłoby od Austrii, to prawdopodobnie następny kraj to by była Szwajcaria i na odwrót. Stąd ten pomysł połączenia ich. No dobra, ale co przemawia na ich korzyść? Na pewno to samo co przy poprzednim kandydacie, czyli graniczą z Niemcami. Po przebudowie ostatnich terenów, gdzie SCS kieruje się na południe Niemiec, idąc dalej w tym kierunku natrafi na te kraje. I jeśli chodzi o jeszcze jakieś argumenty, to tyle, nie mam pomysłu, co tu można jeszcze o nich powiedzieć.
A więc jeśli chodzi o te 3 kierunki, to tak się to prezentuje. Każdy kraj czy jej grupa ma swoją mocną stronę, co może zadecydować o następnym terenie do przebudowy. Największym faworytem jest Wielka Brytania, ale to nie oznacza, że to ona zostanie jako kolejny kraj przebudowana. No dobra, ale muszę wrócić do terenów wschodnich. Najpierw zacznę od Going East i od razu powiem, dlaczego te tereny nie będą kolejne do przebudowy. Otóż tak, SCS najpierw zaczyna swój pomysł z przebudową od podstawowych terenów mapy, więc w sumie można dać tu kropkę, bo jak wiadomo, Going East to DLC. No dobra, ale ktoś powie, więc skoro to jest DLC, to powinno być pierwsze, bo za nie trzeba zapłacić i tam jest Polska i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, może jest to płatny dodatek, ale to nie oznacza, że ma jakiekolwiek pierwszeństwo. Poza tym za samą grę, w której jest podstawka mapy, też trzeba zapłacić. Więc wątpię, że następny kierunek to będzie przebudowa terenów Going East. Muszę tu jeszcze dodać, że mając na myśli tereny Going East, dodaję do tego grona kawałek podstawki Polski. Dziwne by było przebudowanie kawałka Polski, a resztę z DLC zostawić na dalsze update'y. To tak dziwnie by wyglądało. Więc lepiej zacząć przebudowę całej Polski już od całych terenów, a nie zaczynać podstawkę, a potem robić to, co jest w DLC, bo to by było głupie. No chyba, że SCS by łączyło ten kawałek Polski z większym kawałkiem Czech w podstawce. No ale dobra, mniejsza z tym. To nie koniec opcji, jakie zostały, ponieważ są jeszcze Czechy do omówienia. No dobra, ale czemu zostawiłem je na sam koniec? Ponieważ sam mam problem z tymi Czechami. Są w tej samej sytuacji co kraje wymienione na początku, ale też mały ich kawałek z miastem Ostrawa jest na terenach DLC Going East. Więc jeśli chodzi o Czechy, to sprawa jest dosyć skomplikowana, jak w sumie sam naród. Nie żebym obrażał, tylko się tak trochę śmieję. A więc podsumowując, obstawiałbym, że następny kraj do przebudowy to będzie Wielka Brytania, ale nie postawiłbym więcej jak 5 zł na tą opcję. Nie wiadomo co SCS decyduje albo już zadecydowało. Kto wie, może dalsze prace będą nadal prowadzone na kontynencie, jeśli tak tu pozostaje pytanie. Zachód, południe czy wschód? A może faktycznie wezmą się pierwsze za Going East? Czas pokaże. Pamiętajcie, że SCS lubi być zmienne, dlatego nie postawiłbym więcej jak 5 zł. Ja nie chcę po prostu przez nich zbankrutować. Okej, ale to nie koniec, ponieważ na początku mówiłem o bonusiku, czyli o omówieniu tak zwanej rozbudowy. O co z nią chodzi? Jak mogliście zauważyć, nie brałem tych nowszych terenów i lepszych terenów pod temat przebudowy. Chodzi mi o tereny z DLC mapowych od Skandynawii począwszych. Dlaczego? Ponieważ te tereny po prostu nie potrzebują jakiejkolwiek przebudowy, ale rozbudowa to co innego. Jak pamiętacie, w aktualizacji 1.35 SCS dodało do mapy Sardynię do DLC Italia, 2 nowe drogi do Francji i przebudowało system oznakowania w Skandynawii. A więc jak widać SCS rozpoczęło też drugi projekt o nazwie Rozbudowa, która będzie dotykała tylko tych nowszych terenów i tych lepszych. Możliwe, że dzięki temu projektowi SCS zacznie na przykład rozbudowywać tereny Skandynawii na północ. Mam taką nadzieję, że tak będzie. I cóż, jeśli chodzi o ten odcinek to tyle. A wy jak obstawiacie? Jaki następny kraj będzie do przebudowy? Dajcie znać. I oczywiście zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.